Okej. Chyba możemy zaczynać powoli, prawda? Także witamy Was wszystkich serdecznie. Ja się nazywam Piotr Planeta i będę tutaj tłumaczył dzisiejsze spotkanie. Jest ze mną Bhante Sunyo i zostałem właśnie poproszony też, żeby troszeczkę opowiedzieć o tym, kim Bhante jest. I może też kilka słów o tym, jak się tutaj znalazł. Także Bhante ogólnie oznacza coś jak czcigodny w języku Pali, czyli w języku takim klasycznym, starożytnym języku buddyzmu. I Bhante Sunyo jest mnichem buddyjskim, bhikkhu. Jest uczniem Ajahna Brahma, którego pewnie kojarzycie. Mieszka razem właśnie w tym samym klasztorze, w klasztorze Bodhinyana w Australii. Jest już mnichem 8 lat i mimo, że nie jest jeszcze Ajahnem, to jest uznawany za bardzo dobrego mnicha. Też ma ogromną wiedzę na temat tekstów palijskich, na temat sut. Opublikował też kilka takich artykułów dość mocno właśnie szczegółowych. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, to na takim forum Sutta Central jest właśnie profil czcigodnego Sunyo i tam są linki do jego artykułów. I właśnie co go cechuje, tak powiedziałbym, no to właśnie ogromna znajomość sut i bardzo wielkie oddanie właśnie takiej czystej Dhammie, właśnie jako praktyce po prostu medytacji, więc jest to bardzo... Właśnie czcigodny Sunyo jest takim mnichem, który nie rwie się, żeby być wśród ludzi, tylko praktykuje w samotności bardzo dużo, bardzo właśnie tak w duchu czystej Dhammy, więc jest to też niesamowite, że jest tutaj z nami. I właśnie jak się tutaj znalazł? Jest to związane właśnie z powstającym Związkiem Wczesnego Buddyzmu, Polskim Związkiem Wczesnego Buddyzmu, czy buddyzmu Theravady, ponieważ Ajahn Brahm wyraził zgodę. Ajahn Brahma jest jakby główną osobą w to zaangażowaną, żeby właśnie w Polsce powstał klasztor buddyjski i żeby właśnie ta Sangha z ramienia Ajahna Brahma powstawała w Polsce, więc jakby mnisi z tego klasztoru przyjeżdżają właśnie, żeby już zaczynać jakby tworzyć, żeby to się po prostu zaczęło stawać rzeczywistością. I właśnie Bhante odwiedza między innymi swoją rodzinę, później jakby w Holandii, ponieważ pochodzi z Holandii i przyjeżdżając do Europy też odwiedził tutaj Polskę i odwiedzi 3 miasta, właśnie Łódź, później Gliwice i później Kraków, gdzie to takie właśnie mowy, takie powiedzmy spotkania i później będzie odosobnienie w Oddechowie, właśnie takie 4-dniowe, o którym już pisaliśmy na stronie tam Sasana.pl od jakiegoś czasu, tam były zapisy, także jest taki, można powiedzieć, tour po Polsce, jest to z nami, bardzo dziękujemy Bhante. And that's okay. So that was the introduction. So, voice to you, Bhante. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Sunyo. Miło mi. Is that okay? Very good, very good. I hope he had nice things to say about me. I can't understand Polish, that's why. Mam nadzieję, że powiedział o mnie dobre rzeczy, ponieważ nie rozumiem polskiego. So I trust he gives good translation. Ufam, że będzie dobrze tłumaczył. Earlier we were already joking that I would give one talk and he would say something very different. Wcześniej żartowaliśmy, że on będzie mówił jakąś mowę Dhammy, a ja będę specjalnie przeinaczał na coś innego. But I trusted that he will not do that because I know him quite well. Ufam mu, że jednak tego nie zrobi. Yeah. So, thank you everybody for coming to this talk, and it's nice to be in a University of Łódź. Dziękuję Wam wszystkim, że przyszliście na tę mowę i bardzo miło być na Uniwersytecie Łódzkim. 10 years ago, I also was studying in a university, so I'm reminded by this hall. It looks very much like my days as a student 10 years ago. 10 lat temu też studiowałem jako student i właśnie ta sala i ogólnie ten uniwersytet przypomina mi te czasy. And the last time in university, I was also at this end of the class and not at that end, because of course you give your final presentation in university. 10 lat temu też byłem po tej stronie, ponieważ wtedy dawałem swoją prezentację. And after that presentation, I walked out the door of the university and it was snowing. I lived in the Netherlands, so we also get snow sometimes. Back then I lived in the Netherlands. And I walked out of the door and I felt so free.
I 10 lat temu właśnie, kiedy dałem tą prezentację i wyszedłem i też padał śnieg, bo w Holandii też pada śnieg i czułem się tak wolny, kiedy wyszłem z uniwersytetu. And why did I feel so free when I walked out of the door of the university? Because already a couple of years before I decided that I wanted to become a monk. I dlaczego się poczułem taki wolny, kiedy opuściłem uniwersytet? I to właśnie dlatego, że już wcześniej postanowiłem, że chcę zostać mnichem. So a few years before I went to my parents, totally unexpected, said to them, "Hello, I'm going to become a monk." I wtedy poszedłem i powiedziałem moim rodzicom zupełnie niespodziewanie. Cześć, chcę zostać mnichem. And you can look at my face, how my parents reacted. Możecie zobaczyć moją twarz, jak zareagowali moi rodzice. They don't know about anything about Buddhism. Oni nic nie wiedzą o buddyzmie. Let alone their son becoming a monk. I dowiadują się, że ich syn chce zostać buddyjskim mnichem. So when I told them I wanted to become a monk and ordain, they said no. Kiedy powiedziałem im, że chcę zostać mnichem buddyjskim, powiedzieli nie. Nie. They said nie. So, because in our tradition of Buddhism, if you want to become a monk, you have to have permission from your parents. W naszej właśnie tradycji buddyjskiej, kiedy chcesz zostać mnichem, powinieneś mieć pozwolenie swoich rodziców. So I couldn't become a monk. So we made a deal. Nie mogłem zostać mnichem, więc zrobiliśmy deal. I would finish my studies and then I could do whatever I wanted to do after that. Mam tylko skończyć swoje studia i wtedy będę mógł zrobić cokolwiek zechcę. So 2 more years of study and then I walked out of the door after my final presentation and I felt so free because I finished that duty towards my parents. I minęły 2 lata jeszcze studiowania i właśnie dlatego wtedy poczułem się taki wolny. And 1 year later, I was in Australia, where I live now, putting on this exact same robe actually that I'm still wearing now. I rok później byłem już w Australii i włożyłem dokładnie tą samą szatę, którą mam teraz na sobie. So that was about 8 years ago now. I to było około 8 lat od tej chwili, 8 lat temu. And 10 years ago since I was in university. I 10 lat od kiedy byłem na uniwersytecie. But it's really nice to be back. Bardzo fajnie być z powrotem. Because now, compared to my last talk, there was a lot on the line when I did my final presentation. Wtedy, kiedy dałem tą prezentację, wiele było jakby na linii, wiele od tego zależało. And now there's nothing on the line for me. A teraz nie ma jakby nic na linii. Może się stać cokolwiek. Maybe you'll be disappointed if it is not interesting or feel like a waste of your time. But for me, oh well, I'll just move on with my life. Być może dla was to będzie rozczarowujące, że mowa nie będzie zbyt dobra, ale ja po prostu idę dalej z swoim życiem. No, but I'll try to keep it interesting. And we'll also engage the audience later to do some questions and answers. Yeah. Ale postaram się, żeby było ciekawie i później również będziecie mogli się zaangażować, ponieważ będziemy mieć sesję pytań i odpowiedzi. Yeah, so keep your rotten tomatoes inside your bag. You don't need to when it gets bad, you know. Możecie trzymać swoje zgniłe pomidory w torbach i jak coś, to będziecie rzucać. So the way we are trained as monks to give these talks is to give them totally unprepared. Sposób, w jaki jesteśmy uczeni wydawać mowy, jest taki, byśmy kompletnie ich nie przygotowywali. As you might have noticed already. Jak możecie to zauważyć już w tej chwili. So we just improvise and let the feelings in our heart come out. Improwizujemy i pozwalamy wypływać temu z naszych serc. And when I was in university, my thesis advisor gave me some wonderful advice because he said, when I was to do my final presentation, he said, you know everything already, so you don't need to prepare much. I tak samo mój promotor na uniwersytecie dał mi taką radę, że właśnie, że już wiesz wszystko, że jakby ta cała wiedza już jest w tobie. So it's the same now. I have been living the Buddhist life 10 years as a monk and 10 years before that already, so I hope to know a little bit and just let it flow. Żyję już jako mnik 10 lat i już wcześniej wiedziałem o tym właśnie, co mi powiedział, więc ufam, że to będzie płynęło. And when I was at university, I studied mechanical engineering.
And from time to time, my student society would invite teachers or professors from other faculties or other outside of engineering. I studiowałem inżynierię mechaniczną, ale od czasu do czasu byli zapraszani inni profesorowie z innych dziedzin. And also we were encouraged to take some courses outside of engineering as well. Byliśmy zachęcani do tego, by realizować też kursy z innych dziedzin. So when people invite monks, they're like inviting a different perspective. And how do I put this? You invited me to give a lecture. It's like I'm trying to go and give you a different perspective, just like the teachers outside of engineering gave us a different perspective. Maybe you can put that better. I kiedy zapraszają mnichów, to właśnie po to, żeby pokazać inną perspektywę. Tak samo jak właśnie zaprasza się profesorów z innych dziedzin, by pokazali inną perspektywę. Tak samo jest tutaj. Mam nadzieję, że on to powie lepiej. So I live a very different life from most people. Żyję zupełnie inne życie niż większość ludzi. And the goal of these talks like this is not so you also become monks or nuns. I celem tych mów nie jest, byście wy zostali mnichami lub nie. Is to give you a different perspective on life, hopefully. By dać wam, mam nadzieję, że po prostu da wam tą inną perspektywę na życie. Or just a tiny new way of looking at your life. Czy przynajmniej właśnie inny sposób patrzenia na życie. Maybe I am a little bit like a glow in the dark mushroom that I once saw when I was living in the monastery in Australia. And I walk there and I see a glow in the dark mushroom, like a mushroom that gives light. And I never seen that before. I was so inspired. It was so funny and inspiring in a way. No, może jestem trochę jak świecący grzybek, taki, który rośnie, bo widziałem takie w Australii i pomyślałem, o, ale świecący i inspirujący. That nature can be so funny that the nature makes that kind of thing. Natura może być bardzo zabawna, że tworzy takie rzeczy. So I'm like a funny glow in the dark mushroom to you, maybe. Być może jestem dla was jak zabawny grzybek świecący w ciemności. Because I heard many of you never seen a monk before. Słyszałem, że wielu z was nigdy nie widziało wcześniej mnicha. Or at least not a Buddhist monk. Czy przynajmniej nie buddyjskiego mnicha. And some of you never heard anything about Buddhism before. I że niektórzy z was nigdy nie słyszeli nic o buddyzmie. So I was asked to talk a bit about what Buddhism is and about monk's life, just to let you see the glow in the dark mushroom a bit. Zostałem poproszony, żeby właśnie powiedzieć wam trochę o tym, czym jest buddyzm, kim jest buddyjski mnich, więc to będzie jak trochę ten właśnie świecący grzybek w ciemności. So you don't have to shave your hair afterwards. Nie musicie golić swojej głowy po tym wykładzie. Some people already have beautiful haircuts. Niektórzy z was już mają dobrze, bardzo ładnie ścięte włosy. But the rest can keep their hair. Ale reszta może zachować swoje włosy. So, yeah, as monks we live very different lives. There's nuns, by the way, as well in our society in Australia as well. Jako mnisi żyjemy zupełnie inne życie i w naszej społeczności są również mniszki. And when I live in the monastery, I'm not often reminded of how different my life is. Kiedy żyję w tej społeczności, nie często zdaję sobie sprawę, czy przypomina mi się, że żyję tak inaczej. Because we are with 30 monks, 30, and also all the Buddhist people who come to visit the monastery, they know about monks already. Jest nas aż 30 mnichów i dodatkowo wszyscy ludzie, którzy przychodzą do klasztoru, wiedzą o naszym stylu życia. So I'm not reminded about that I actually live a quite funny life. Tak, w ten sposób jakby to jest tak naturalne, że jakby nie zdaję sobie sprawy na co dzień, że to jest aż tak inne życie. But I was yesterday when I took the flight from Australia to Warsaw. Właśnie wczoraj, kiedy przyleciałem do Warszawy z Australii, to była taka chwila, kiedy sobie przypomniałem.
because next to me was sitting a man from Qatar, and he was going to work in Poland, and we talked a little bit, just make some conversation, you know. Obok mnie siedział pan z Kataru i on właśnie jechał do Polski pracować i rozmawialiśmy po drodze. And I told him I hope when I step out of the airplane that the people will be there to pick me up. I miałem nadzieję, że kiedy wyjdę z samolotu, to będzie ktoś na mnie czekał. Because I have no money at all and no phone also. Ponieważ nie mam ani pieniędzy, ani telefonu. So I'm like a little baby. Jestem jak małe dziecko. Totally lost if people don't come and pick me up. Całkowicie zagubiony, jeśli ktoś nie przyjdzie mnie odebrać. Yeah, so that's one thing we do as monks. To jest jedna rzecz, którą robimy jako mnisi. We don't have money and we don't, well, we do have phones but in the monastery, but I don't have a phone myself. Ponieważ nie mamy pieniędzy i nie mamy telefonów. Co prawda mamy telefon w klasztorze, ale nie mam go jakby indywidualnie. And we live without money, so we can live a simple life. Żyjemy bez pieniędzy, więc możemy żyć bardzo proste życie. Because if you don't have any money, you cannot desire anything to buy. Like when I was in the airport shops, all the people, look, what can we buy? Tax free! You know? Jako mnich nie ma sensu, bym pragnął, żeby sobie coś kupić, a nie jak właśnie ludzie na lotnisku, którzy mogę coś kupić bez podatku. But I cannot buy it. Ja nie mogę tego kupić. Because no money. Ponieważ nie mam pieniędzy. So I instead went into the prayer room that they have in the Qatar airport for the Muslims. A więc poszedłem do takiego modlitewnika, które mają tam w Katarze. Yeah, it's really nice. It's really peaceful in there. All the people come to pray. But monks, we're from a different religion. I'm a Buddhist. They were all Muslim, but we share the same quiet place. I to był jakby taki modlitewnik muzułmanów i mimo, że byliśmy właśnie z innej religii, to jakby razem byliśmy w jednej ciszy. But why I was reminded why my life is different is when I told that person in the airplane about me having no money and no phone, they were just like my parents when I told them I was going to be a monk. I właśnie zorientowałem się po tym, że jak bardzo wiodę inne życie, ponieważ kiedy powiedziałem temu panu, że nie mam pieniędzy, nie mam telefonu, to jego reakcja była podobna jak moja rodziców na to, że chcę zostać mnichem, czyli bardzo zdziwiona. That's the problem when you have to talk with me, you have to do that kind of thing. To jest problem dla ciebie, że kiedy musisz jakby tłumaczyć moją mowę, będziesz musiał robić takie miny. So, where was I going with this? Yeah, so I was reminded living a different life, and I want to talk a bit more about this, so you can maybe look at your life a bit differently. I właśnie wtedy sobie przypomniałem, że faktycznie żyję inaczej i o tym będę chciał mówić, bo to może właśnie dać wam refleksję, by być może spojrzeć inaczej na swoje życie. Because what is Buddhism all about? Buddhism is about becoming happy. Ponieważ o czym tak naprawdę, jaki jest sens buddyzmu? Sensem buddyzmu jest to, by po prostu stawać się szczęśliwym. And since I am in a university now, I'm coming with this. I ponieważ jestem na uniwersytecie, to coś namaluję. Without Buddhism. To jest bez buddyzmu. With Buddhism. To jest z buddyzmem. With extra Buddhism. Z ekstra buddyzmem. So Buddhism is about being happy. Buddyzm jest po prostu o tym, by być szczęśliwym. The Buddha lived 25 centuries ago, and he was a human being, just like all of us. Buddha żył 25 wieków temu i był człowiekiem tak samo jak my. And he taught people how to move away from suffering in life and become more at peace with life. Mówił o tym, jakby nauczał ludzi o tym, w jaki sposób odchodzić od cierpienia i żyć w pokoju. And to find happiness not in the material world outside, but to find happiness inside our own heart.
Uczyłby nie szukać jakby zadowolenia w świecie zewnętrznym, w świecie materialnym, tylko w naszych własnych sercach. So that's why monks, we cannot go tax-free shopping. Dlatego my jako mnisi nie robimy zakupów bez podatków. Because we are encouraged to find the happiness inside of our heart and not happiness in the Dolce & Gabbana shop. Or what is it called? Dolce & Gabbana, is that a shop? I don't know. Right. I dlatego jesteśmy zachęcani do szukania szczęścia w naszych sercach, a nie w jakichś sklepach. So not Dolce & Gabbana, not Gucci also not. Nie Gucci. Just this. Po prostu ta szata. Sorry, what was that? Yeah, so not in the shops. We make our own clothes, by the way. Yeah, you cannot buy these in any airport. Nie chodzi nie do sklepów. Robimy swoje własne ubrania i nie można ich kupić na lotniskach. And by not having any much material happiness, we sort of forced to find happiness inside. I właśnie ze względu na to, że nie możemy czy nie powinniśmy szukać szczęścia w rzeczach materialnych, to w pewnym sensie jesteśmy zmuszeni do tego, by szukać ich wewnątrz w naszych sercach. It's like you don't have a choice. If everybody wants to be happy, and if you cannot be happy materially, then you will find somehow happiness inside. Właśnie przez to, że nie masz wyboru, by szukać tego na zewnątrz, to w pewnym sensie właśnie masz wielką motywację, by odnaleźć je wewnątrz. But of course, you can also, in a way, have both. So again, I'm not saying that monks are better or anything, or that you should throw away all your money. Oczywiście jest tak, że można mieć szczęście w tych dwóch sferach. Nie chcę mówić, że jakby życie mniszy jest lepsze czy coś. Because in Buddhism, there is not just monks or nuns, there is also what we call the lay community as well. Ponieważ w buddyzmie nie jest tak, że są tylko mnisi i mniszki, lecz mamy właśnie coś takiego jak świecka wspólnota. And they have existed since the time of the Buddha. I oni jakby ta wspólnota istniała od czasów Buddy. For example, Piotr is one of lay Buddhists. Na przykład Piotr jest świeckim buddystą. Piotrek. I am learning a little bit of Polish. Uczę się troszeczkę polskiego. Raz, dwa. That's it. I tyle. No, cheers. Na zdrowie. Na zdrowie. Just water, by the way. To tylko woda. Because the monks, we also cannot drink alcohol also. Jako mnisi nie możemy też pić alkoholu. Like when my father, when I was younger, little boy like this, my father and my mother took me and my brother often to holidays in Belgium. Jak byłem młody, to moi rodzice zabierali nas na wakacje do Belgii. And then my father used to love to visit the monasteries where they brew the beer. I ojciec zabierał nas do klasztoru, w którym ważyli piwo. The Christian monasteries, where the Trappist monasteries. To były zakony chrześcijańskie, zakony trapistów. And then my father would look at how do they make the beer, and he go taste the beer. I ojciec szedł do tych klasztorów patrzeć, właśnie obserwować, jak ważą to piwo i smakować je. But I always look at the monk. What is the monk doing? And I'm always interested in the monks. Ale ja zawsze patrzyłem na mnichów, byłem zainteresowany, co robią ci mnisi. So maybe it was already born in a young age that I was going to be a monk. Być może od dziecka miałem taką inklinację, by zostać mnichem. Maybe I should have told my parents earlier. Być może powinienem powiedzieć moim rodzicom już wcześniej. But no, I studied for a while and then became a monk. Ale studiowałem przez niemałą chwilę i dopiero później zostałem mnichem. But as monks, as I said before, we learn to look at life differently. We train our minds and hearts. Jako mnisi uczymy się w ogóle zupełnie inaczej patrzeć na życie. Przede wszystkim ćwiczymy nasze serca i nasze umysły. We try to take life as an opportunity to grow. Staramy się postrzegać życie jako szansę na wzrost, na rozwój. And by grow, I mean grow
mentally in your heart and spirit. I poprzez rozwój rozumiem właśnie rozwój serca i ducha. And to look at problems in a different way. I postrzeganie problemów w zupełnie inny sposób. There is one Buddhist story that I like, which I will try to tell you now. Jest taka jedna buddyjska opowieść, którą teraz spróbuję wam opowiedzieć. There was once a man living in India long ago. Dawno temu był człowiek, który żył w Indiach. It's a good translate. Thank you. I never did with a translator before. Nigdy jeszcze nie dawałem mowy z tłumaczem. So this is also new for me. I hope it all comes across all right. To jest dla mnie nowe, mam nadzieję, że idzie to dobrze. But there was once a man long ago living in India. Ale był raz człowiek, który żył w Indiach. And he was a farmer. And what happened? His cow walked away. I był farmerem i co się stało, to jego krowa odeszła. And he could not find his cow anywhere. He went looking everywhere. I nie mógł nigdzie znaleźć tej krowy, choć szukał jej wszędzie. And after he failed to find his cow, he went to the wise man of the village and said, "My cow is gone missing." I kiedy mu się to nie udało, to poszedł do mędrca tej wioski i właśnie powiedział mu o tej sytuacji. And he said, "This is the worst thing that ever happened to me. That my cow is gone. It's the worst thing in the world." I powiedział, że to jest najgorsza rzecz, jaka mi się przydarzyła, że ta krowa zaginęła. To jest najgorsza rzecz na świecie. And the wise man said, "Maybe, maybe not." I mędrzec rzekł, może tak, może nie. And then the farmer the next day went looking more for a cow. He went looking for his cow again. I następnego dnia farmer poszedł dalej szukać tej krowy. And what did he find? He found an abandoned horse. I znalazł opuszczonego konia. So because of he lost his cow, he found a horse instead, and he took the horse to his farm. I zamiast tego właśnie znalazł tego konia i zabrał go do swojej farmy. And then he put the horse on his farm and went to see the wise man again and said, "This is the best thing that ever happened to me. I found the horse." I poszedł do tego mędrca i powiedział mu, to znalazłem za to konia i to jest najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła. And the wise man said, "Maybe, maybe not." A mędrzec odpowiedział, może tak, może nie. The next day, the army. Oh, sorry. No, I'm getting too ahead of myself. To translate. I kolejnego dnia coś tam, chyba trochę wyprzedzam. So the next day, his son went on the horse to try and train the horse. I następnego dnia jego syn wsiadł na konia, bo chciał jakby wytrenować tego konia. But what did the horse do? I co koń zrobił? Free jokes, yeah. So, and the son fell off the horse. I syn spadł z konia. And broke his arm and leg. I złamał rękę i nogę. And then the farmer went to the wise man again and said, "This stupid horse threw my son off his back." I poszedł znowu farmer do mędrca i powiedział, ten głupi koń zrzucił mojego syna. And broke his arm and leg. This is the worst thing in the world. I złamał, i przez to złamała się jego ręka i noga. To jest najgorsza rzecz, jaka jest na świecie. And the wise man said, "Maybe, maybe not." I mędrzec powiedział, może tak, może nie. The next day, the army came to recruit new soldiers. Następnego dnia przybyła armia, aby rekrutować nowych żołnierzy. And the farmer was already too old, but his son was not. I jego farmer był już zbyt stary, ale jego syn nie, wręcz przeciwnie. His son was of the right age to be recruited, but because he had the broken arm and the broken leg, the army said, "We cannot use you." I chociaż syn był w odpowiednim wieku, by zostać zarekrutowanym, to właśnie przez to, że miał złamaną rękę i złamaną nogę, to go nie wzięli. So the son stayed with his father. Więc syn został ze swoim ojcem. And then the farmer went to the wise man again and said,
oh, my son was not recruited in the army. This is the best thing that ever happened to me. I wtedy jakby farmer poszedł znowu do mędrca i powiedział, w związku z tym, co się stało, mój syn nie został zarekrutowany do armii. To jest najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła. And the wise man said, może nie? Może tak. Może tak. I mędrzec powiedział, może tak, może nie. Może nie, może tak. And the moral of this story is, the things that happen to us in life, we often judge them straight away. Morał jest taki, że jakby sens tej historii jest taki, że bardzo szybko osądzamy rzeczy, które przytrafiają nam się w życiu. But we don't often know the long-term consequences of things. Ale często nie znamy ich właśnie długofalowych konsekwencji. And when I was driving up to the airport in Australia, the driver who lives in the monastery also told me something. I kiedy jechałem na lotnisko w Australii, to osoba, która prowadziła samochód, też mi coś opowiedziała. He told me that his mother was always interfering in his life. Mówił, że jego mama zawsze wpływała mocno na jego życie. His mother always tried to stop him doing things that he wanted to do. Że jego mama zawsze zatrzymywała go, jakby powstrzymywała go od robienia rzeczy, które chciał robić. Even when he had girlfriends, his mother would go to the girlfriends and tell all bad stories about him. Nawet jeśli miał jakieś dziewczyny, to jego mama chodziła do jego dziewczyn i opowiadała mu o nim, o nim złe historie. He was like, this is the worst thing that ever happened. I on wtedy właśnie mówił, że to jest najgorsza rzecz, jaka mi się przydarzyła. And then I said, maybe not. I wtedy on powiedział, you said that? Well, sort of. Yeah, and then i wtedy Bhante właśnie powiedział, może tak, może nie. Because I said to him, maybe if your mother didn't chase away some of your girlfriends, you would now not be in the monastery. I być może, jeżeli właśnie mama by nie odstraszyła twoich dziewczyn, to być może nie byłbyś teraz w klasztorze. And then he went, that's right, I never thought of it like that. I on wtedy, naprawdę tak jest, nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. I only saw the negative side of that. Widziałem tylko negatywną stronę tego. But everything in life always has bad things and good things. Ale praktycznie wszystko w życiu ma dobre i złe strony. This talk also has bad things and hopefully also good things. Ta mowa też ma złe strony i mam nadzieję też dobre. And in your life you will also have things that you think are the worst thing that could ever happen. 100% negative. I w waszych życiach też macie rzeczy, które uważacie za najgorsze, 100% negatywne. But maybe there's also good sides that you cannot see. Ale być może te rzeczy też mają dobrą stronę, której teraz nie widzicie. Maybe you think about yourself also negatively. Być może o sobie myślicie też w sposób negatywny. And that is also a thing in Buddhism. We learn to never be negative towards life or towards ourselves especially. To jest też rzecz, w której uczymy się w buddyzmie, by nie myśleć negatywnie ani o nas samych, ani o życiu. Remember, before Buddhism, after Buddhism. Pamiętajcie, bez buddyzmu, z buddyzmem, czy po buddyzmie? This part is especially important in Buddhism. Ta część, to serduszko jest szczególnie istotne w buddyzmie. To have an open heart, a warm heart. By mieć otwarte, ciepłe serce. To be kind towards all beings, including ourselves. By być miłym, dobrym dla wszystkich istot i również z nami samymi. And at the same time also have a cool head. I w tym samym czasie mieć chłodny umysł. A cool mind. Chłodną głowę. Apparently. Actually, it was on the other side, but earlier they asked, can we turn the air conditioning off? Wcześniej zostaliśmy poproszeni, żeby troszeczkę zmniejszyć klimatyzację. And then I wanted to say, Buddhist monks, we have our own private air conditioning. My buddyści mamy swoje własną prywatną klimatyzację. When it's too cold, we cultivate the warm heart.
Kiedy jest za zimno, to mamy gorące serca. And when it's too hot, we cultivate the cool mind. A kiedy jest gorąco, to kultywujemy chłodny umysł. And the cool mind is to live with the challenges of life easily, to flow along with life. I posiadanie chłodnego umysłu polega na tym, że kiedy mamy różne trudności, wyzwania w życiu, to żeby jakby one nas nie przytłaczały, żeby płynąć. And to be happy even when things don't go the way we want to. I by być zadowolonym, szczęśliwym, nawet kiedy rzeczy nie idą tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. And to do that, we spend a lot of time in isolation as monks and we meditate. I by to osiągnąć, by to zrealizować, sporo czasu spędzamy w samotności, medytując. Meditation is really learning how to control your own inner air conditioning. Medytacja to jest jak kontrolowanie swojej wewnętrznej klimatyzacji. To have a warm heart and a cool mind. By mieć ciepłe serce i chłodny umysł. So you can live life more happily. By móc żyć szczęśliwsze życie. And you're not so controlled by external things. By nie być tak kontrolowanym przez rzeczy zewnętrzne. And you take inside of you always a certain happiness, wherever you go. I gdziekolwiek idziesz, masz sobie pewien rodzaj wewnętrznego szczęścia. Has any of you ever meditated before? Please put up your hand if you did. Ktokolwiek z was kiedykolwiek medytował, podnieście rękę. And who has never meditated before? Also put up your hand. Okay. Also few? Okay. Tylko 3 osoby, tak, I will take to the stream. Most of the people. Most of the people. Oh yeah, okay, yeah, most of the. Oh, I should have raised my hand as well when I meditated. Yeah. So I want to do little 5-minute meditation, everybody together, just so you can have a little feel of what it's like if you've never done it before. I chciałbym, żebyśmy zrobili taką 5-minutową krótką medytację, żeby każdy poczuł, o co chodzi. Is that a good idea? Czy to dobry pomysł? Yeah. So just drink a bit of water if you need to. We'll just meditate 5 minutes. Napijcie się trochę wody, jeśli chcecie, i pomedytujemy 5 minut. Everybody's drinking water just because I say so. Każdy pije wodę, bo tak powiedziałem. That's funny. To zabawne. Oh yeah, I have my eye on the tongue. So yeah, just so you know, we have this hall for 2 hours, so it's only 40 minutes now, but we may not go all the way. And also, if you need to leave during the talk, then that's okay. I will not look, and I will keep cool heart if you leave. Mamy 2 godziny. Na razie trwa 40 minut i pamiętajcie, że każdy może wyjść w trakcie i jeżeli ktoś to zrobi, to będę miał chłodny umysł. And a good moment to leave maybe during the meditation because I will close my eyes. I dobry moment, by wyjść, to być może podczas medytacji, bo będę miał zamknięte oczy. But you can do the same, but you don't have to. If I give instructions for meditation, especially people who meditated before, you don't have to follow them if you don't want to. I zwłaszcza ludzie, którzy medytowali wcześniej, nawet jeżeli będę dawał jakieś instrukcje, nie musicie za nimi podążać. I never want to make anybody do something they don't want to do. Każdy może robić to, czego pragnie w medytacji. So this is just all suggestions. To są tylko sugestie. Okay, so let's meditate a little bit together. Medytujemy wspólnie. For meditation, just find a relaxed posture to sit in. Znajdźcie jakąś zrelaksowaną pozycję, w której możecie sobie posiedzieć. And you can close your eyes if you want to. Jeśli chcecie, możecie zamknąć oczy. By closing our eyes, we shut out a part of the world, so our experience becomes a little bit more peaceful. Zamykając oczy, jakby znika
część naszego doświadczenia, przez co ogólnie staje się ono bardziej spokojne. And we bring our attention to whatever is happening here and now. I kierujemy swoją uwagę ku temu, co dzieje się tu i teraz. To the sounds that we hear outside. Do dźwięków, które słyszymy. Or to any feelings in the body. Czy do odczuć, jakie mamy w ciele. To just be here in this moment. Po prostu być sobie tutaj w tej chwili. And we realize that there is nothing wrong with this moment. I zdajemy sobie sprawę, że nie ma nic złego, nic niewłaściwego w tej chwili. We are not like the farmer who judge everything as good or bad, but like the wise man. Nie jesteśmy jak ten farmer, który osądza wszystko jako dobre lub złe, lecz jak ten mędrzec. And we know that we can be happy in this moment. I zdajemy sobie sprawę, że możemy być szczęśliwi w tej chwili. Because we are here, we are together, and we had a little love, and we are all healthy enough to come here also. Możemy być tu razem, możemy się razem pośmiać i mamy też tu zdrowie, żeby tutaj być. So this moment is really all we need. Ten moment jest wszystkim, czego potrzebujemy. Because life is just a string of moments of here and now. Ponieważ życie jest strumieniem po prostu chwil. Wherever we go, it's always now. Gdziekolwiek podążasz, to jest zawsze teraz. But we rush around and often forget. Ale śpieszymy się i zapominamy o tym. So meditation is really coming back to this place of here and now. I medytacja jest procesem powracania do tego miejsca tu i teraz. And if you find this difficult, you can imagine a time in your life when you were really at peace and happy. Jeżeli jest to dla Was trudne, to możecie przypomnieć sobie jakiś moment w Waszym życiu, kiedy byliście naprawdę pełni pokoju i radości. Maybe you were somewhere in nature, or maybe you were with friends. Może byliście gdzieś na łonie natury, a może z przyjaciółmi. And everything felt just perfect. I wszystko odczuwaliście jako doskonałe. So there was nothing wrong. Nie było nic niewłaściwego. Just bring up that moment again in your mind. Przywołajcie tą chwilę znowu teraz, do umysłu teraz. Really imagine what it was like. Wyobraźcie sobie, jak to było.
I imagine lying in the grass long time ago with my friends. Ja wyobrażam sobie, jak leżałem w trawie z moimi przyjaciółmi. On a sunny day in the Netherlands. Słoneczny dzień w Holandii. And try to bring up that feeling that everything was okay. I próbuję właśnie przywołać to uczucie, że wszystko było ok. And see if you can bring that feeling over to here and now in this university. Zauważcie, czy możecie przywołać to uczucie teraz, do tej chwili na tym uniwersytecie. Everything right here is also okay. Wszystko tutaj jest także ok. That we are just happy to be here. I cieszymy się z tego, że tu jesteśmy. And that is a little introduction to meditation. To jest takie małe wprowadzenie do medytacji. And usually I have a bell to signify the end of a meditation. Z reguły mam dzwonek, który symbolizuje koniec medytacji. But now I don't. So I just say ding. Ale teraz go nie mam, więc po prostu mówię bing. You can open your eyes again. I możecie znowu otworzyć oczy. But that's just a little, maybe you got a little taste of what it's like to be a Buddhist monk. I to właśnie była takie malutki smaczek, jak to jest być buddyjskim mnichem. Because if you had a little taste of peace and freedom in this meditation, I hope you did, maybe not. Doesn't always work. Może, mam nadzieję, że mieliście jeden malutki właśnie taki smak wolności i pokoju. Choć nie jest to konieczne, nie zawsze to się dzieje. But if you did, amplifying that feeling 1000 times. Ale jeżeli poczuliście to uczucie, to wyobraźcie sobie, że staje się ono 1000 razy potężniejsze. And that is what we call enlightenment in Buddhism. I to jest to, co nazywamy przebudzeniem w buddyzmie, czy oświeceniem. And you are so at peace, so happy that nothing in life will ever disturb you again. Jesteś tak szczęśliwy i w takim pokoju, w takim spokoju, że już nic w życiu ci nie przeszkadza. That's what we monks aim for. To jest cel bycia mnichem. So, I think that is enough talking from me right now. Maybe we should do some questions and answers. I wydaje mi się, że to jest wystarczająco już mówienia z mojej strony i możemy przejść do sesji pytań i odpowiedzi. I try to always, even in the lightest of talks, also integrate the deepest of subjects as well. Nawet w najbardziej takich lekkich mowach staram się jakby wpleść takie głębsze nauki. So you don't walk out of this hall and like, I still don't know what Buddhism is about. He didn't really tell us the truth. Żebyście nie odeszli z takim uczuciem, że kompletnie nie wiem, czym jest buddyzm. But I did at the end when I told you about the highest peace. Ale powiedziałem, kiedy powiedziałem wam na końcu o tym najwyższym pokoju. So hopefully I said some things that might be useful to you. Mam nadzieję, że powiedziałem jakieś rzeczy, które będą dla was przydatne. Maybe I was a bit like the glowing mushroom that you look like and you learn something from. Może byłem jak ten świecący grzybek, na którego patrzysz i coś się od niego uczysz. And if not, then I keep cool heart. Jeżeli nie, to zachowuję chłodny umysł. So, thank you all for listening. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję.
And what is for listening? Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę. I tried today. And now maybe we should do a little bit of questions and answers I was asked to do. Byłem poproszony, by zrobić sesję pytań i odpowiedzi, także przejdziemy do tego teraz. If anybody wants to ask anything about Buddhism or about anything else really, people ask us the weirdest of questions sometimes, so don't be afraid to ask you anything. I might not have an answer to everything, but I'll do my best. Jeżeli chcecie zapytać o cokolwiek związanego z buddyzmem czy z czymkolwiek innym, to czujcie się zaproszeni i ludzie często zadają nam najdziwniejsze pytania, więc nie krępujcie się i być może nie na wszystko będę miał odpowiedź, ale postaram się. So, does anybody have any questions? Czy ktokolwiek ma jakiekolwiek pytania? Okej. Mamy kogoś, który podał mikrofon? O, Adrian. Adrian. They are putting this live on the internet with this computer. That's why we need a microphone. Zadajcie po polsku, ja przetłumaczę na angielski, Bhante odpowie po angielsku, ja przetłumaczę na polski. So where we will translate it, okay? Just Yes, please translate the questions as well. Yeah. Okay. Poprosimy. Can do in English as well. Chciałam zapytać, jak wygląda dzień? Jak wygląda taki mniejszy dzień po prostu? Jak od rana? Czy się zaczyna właśnie medytacją i jak się kończy na ten So she wants to ask about how the day of the Buddhist monk looks like. Do you start your meditation and also how it starts and how it ends? So in general. Oh, it starts really difficult. Zaczyna się bardzo ciężko. With waking up. Musimy się obudzić. No, it's not that difficult actually. Nie, to nie aż tak trudno. And it ends really easy with going to bed. Kończy się bardzo łatwo, bo idziemy do łóżka. No. Our days look really different. Not every day is the same. Nasze dni są różne, nie każdy dzień wygląda tak samo. But I'll give you a little rundown of an average day if you want. Ale przedstawię wam taki zarys. So we wake up early in the morning and then do a little bit of meditation. Wstajemy wcześniej rano i robimy trochę medytacji. And then all the monks, we all live in our own little hut throughout the forest. I każdy mnich żyje w takiej małej chatce, które są rozsiane w lesie. We are all like little hermits living in our own little house. Jesteśmy jak tacy mali hermici, tacy asceci, którzy żyją sobie w takich małych domkach. But we also come together often for meetings. Ale również często zbieramy się na różnych właśnie zgromadzeniach. So after the morning meditation, we come together on the ordinary days for the work meeting. Na przykład spotykamy się na takich zgromadzeniach, w których pracujemy. And then the work monk who shares out the work that is to be done. I wtedy ten mnich, który odpowiada za to, jakby mówi każdemu, co ma do zrobienia. Because just like what I would call normal people, we also have work to do. Tak samo jak nazwałbym to normalni ludzie, też pracujemy. Because just by meditation, your toilet doesn't get clean. Od samej medytacji wasza toaleta nie staje się czysta. And yeah, we make the toilets just as dirty as normal people also. I nasze toalety się brudzą tak samo jak normalnych ludzi. So we clean the toilets, for example. That's one job we have to do, and there's many other jobs we have to do as well. Także sprzątanie toalet to jedna z czynności, jaką musimy robić, i robimy też inne rzeczy. Like maintaining the buildings we do ourselves, or making new buildings, or also office work we have to do even. Na przykład musimy zajmować się utrzymywaniem właśnie tych budynków, które mamy, budujemy nowe budowle,
też prace takie biurowe wykonujemy. Because I said before, I don't have a phone, but even as monks, it's impossible to get out of the modern life with internet and everything. Ponieważ jako mnich nie mam takiego swojego indywidualnego telefonu, ale i tak nie jesteśmy w stanie się jakby totalnie oddzielić od tego współczesnego świata z internetem i tym wszystkim. So in the morning we get given work and all the monks do their individual jobs. A więc rano jakby właśnie dzieli się ta praca między mnichów i każdy mnich wykonuje tą, która została mu zlecona. Some do the cleaning of the toilets. Niektórzy czyszczą toalety. Or whatever they call cleaning. czy cokolwiek nazywamy czyszczeniem. Maybe my standards are higher than some of the cleaners. Może moje standardy są wyższe niż niektórych. And some do the office work. You call higher or lower standards? My standards may be higher because sometimes it's that cleaning. I don't call that cleaning. Okay. What they do. Okay. I moje są wyższe, bo czasami jak widzę, jak niektórzy czyszczą, to mam takie, że moje są trochę wyższe. But that's okay, I don't mind. Ale to okej, nie przejmuję się tym. Because I use a different toilet anyway. Ponieważ i tak używam innej toalety. I clean myself. Którą czyszczę sam. Why am I telling this? I don't know. Dlaczego mam to mówię, nie mam pojęcia. I told you we don't prepare, but yeah. Mówiłem wam, że nie przygotowujemy tej mowy, ale no. Anyway, I usually do construction work. Tak z reguły ja robię takie konstrukcyjne prace. In the workshop, like the maintenance of the buildings. We have lots of buildings. All the little monks have their huts, and we have a gathering hall and a dining hall and toilets and everything. Po prostu bardziej pracuję w warsztacie z mnichami, którzy zajmują się takimi rzeczami nad utrzymywaniem rozmaitych budowli. But luckily we only have to work in the morning, and after the morning work we have our lunch. Na szczęście pracujemy z reguły tylko rankami i później mamy wspólny lunch. And another way monks make life more simple is that we can only eat between sunrise and noon, when the sun is the highest point. I co jest kolejnym takim uproszczeniem, jeszcze bardziej takim minimalizmem życia mnichów, jest to, że możemy jeść tylko i wyłącznie od świtu do południa, takiego południa, kiedy słońce jest w zenicie. So the lunch is also our last meal of the day, so it's usually quite big. I w związku z tym nasz lunch jest ostatnim posiłkiem każdego dnia i w związku z tym ten lunch jest dość syty. And after lunch, by the way, when we have lunch, we also don't cook ourselves. We cannot cook as monks. Jako mnisi nie możemy gotować, więc ten lunch jemy taki, jaki się nam oferuje. So people come to the monastery and they bring food to us every day. Codziennie ludzie przychodzą do klasztoru i oferują nam jedzenie. And this is to create a connection between the monks and the lay people. I to jest tak zrobione, żeby właśnie tworzyć takie połączenie między mnichami a ludźmi świeckimi. All these rules were laid down by the Buddha 25 centuries ago. 25 wieków temu Buddha ustanowił te zasady. And the rule that monks cannot cook for themselves is to ensure that we always keep contact with the lay community. I ta zasada właśnie, by mnisi nie gotowali sobie sami, jest właśnie po to, by mnisi zawsze musieli utrzymywać kontakt z ludźmi świeckimi. So the lay community can keep an eye if the monks are still behaving okay. I przez to ludzie świeccy mogą jakby mieć oko na mnichów, czy praktykują właściwie. So we don't create isolated communities where everything goes wrong. Tak więc nie możemy tworzyć takich izolowanych społeczności, gdzie wszystko może się rozsypać. We always make sure that we are, although we live a very isolated life, that we also very much connected with people. Choć z jednej strony żyjemy jakby odizolowani, to z drugiej strony jesteśmy bardzo silnie połączeni. So after the lunch, we go back to our huts and do our own meditation again, or studies of the Buddhist text. I po lunchu wracamy do swoich kuti, do swoich chatek i tam albo praktykujemy dalej medytację, albo studiujemy buddyjskie teksty. Then in the evening, usually also meditation, but sometimes there is also a talk by our most senior monk. I wieczorem z reguły też medytujemy, ale czasami wtedy są właśnie mowy Dhammy, takich najstarszych mnichów.
whose name is Ajahna Brahma. Some of you might know. Najstarszego mnicha i jego imię jest Ajahna Brahma, jak pewnie wiecie. I heard Ajahna Brahma very popular in Poland. Słyszałem, że Ajahna Brahma jest bardzo popularny w Polsce. That one video on the YouTube, Polish YouTube, has more than 1 million views. Że jedno wideo Ajahna Brahma na polskim, jakby w polskim tłumaczeniu ma ponad 1 milion wyświetleń. And then I thought I gotta meet these people. I wtedy pomyślałem, muszę spotkać tych ludzi. Not really, I only learned today. But I already knew that Buddhism was very popular in Poland. Tak naprawdę to dopiero teraz się dowiedziałem tego, że ma aż tyle wyświetleń, ale już wcześniej wiedziałem, że jest popularny. But not many monks or nuns in Poland. Ale nie ma w Polsce wielu mnichów czy mniszek. And one idea that is started to sort of sprout in our monastery is maybe to start a monastery also in Poland. I właśnie taką jednym pomysłem, który kwitnie w naszym klasztorze, jest to, by stworzyć klasztor w Polsce. Piotrek will talk a bit more about that later. I Piotrek będzie mówił o tym później. What was I saying? So Ajahna Brahma really popular, and even video or somebody silly like me put it on the YouTube, 75,000 views. I Ajahna Brahma jest bardzo popularny i nawet wideo takiej osoby jak ja miało już 75 000 wyświetleń. I don't know about my talks, but if so many people watch Ajahna Brahma talks, I say there's many wise people in Poland. Kiedy ludzie oglądają wideo Ajahna Brahma, powiedziałbym, że jest wielu mądrych ludzi w Polsce. So in the monastery sometimes we have talks by Ajahna Brahma as well. Can you repeat? In the monastery in the evening we sometimes have talks by Ajahna Brahma. I w naszym klasztorze właśnie wieczorami też mamy mowy dane Ajahna Brahma. Which usually go a bit deeper than on what's on the YouTube, but very much the same ideas. I one są trochę głębsze niż te, które są na YouTubie, ale generalnie są to te same idee. Because in Buddhism we have no secret teachings. Ponieważ w buddyzmie nie mamy jakby sekretnych, ezoterycznych nauk. I heard there is a religion called Scientology. Słyszałem, że jest religia, która nazywa się Scientologia. And you have to pay to get the deepest teachings. I musisz tam płacić, by dostać te głębsze nauki. And the more you pay, the more higher teachings you get. I im więcej płacisz, tym głębsze dostajesz nauki. And apparently also the more you pay, the sillier the teachings get. I podobno im więcej płacisz, tym głupsze są te nauki. I don't know if you know anything about it, but I recommend to not check it. Nie wiem, czy cokolwiek o tym wiecie, ale polecam wam tego nie sprawdzać. But in Buddhism we don't have that. We share all the teachings with everybody. Ale w buddyzmie tak nie mamy. Dzielimy się wszystkimi naukami ze wszystkimi. But we only give teachings what people are ready for. Ale dajemy te nauki, na które ludzie są gotowi. So the monks generally a bit more ready for deeper teachings, so we get the deeper teachings. I mnisi z reguły są bardziej gotowi na głębsze nauki, więc z reguły dla mnichów są głębsze mowy. But it's not like they are secret or anything. Ale to nie tak, że one są sekretne czy cokolwiek. Everything that Ajahna Brahma teaches us, somewhere you can find it on the internet or in books as well. I również te rzeczy możecie znaleźć w internecie czy w książkach. Isn't that right, Piotr? You've been there. You've listened to some of his talks. Bhante pyta mnie, czy tak jest, bo ja też słuchałem takich mów i tak, jeżeli dobrze poszukacie, to są naprawdę bardzo głębokie mowy też. So this is a long answer, isn't it, for one question? To dość długa odpowiedź jak na jedno pytanie. Yeah, no, that's all right. I just think that was an opportunity to share a bit more. Yeah. I can ask you one more. What was the best advice what Ajahna Brahma gave you or teaching? What was the best what you remember for all your life? Oh yes. What is the best advice that he gave me? Yeah, pretty Tutaj jest pytanie właśnie, jaka była najlepsza rada, którą zapamiętałeś na całe życie, jaką dał ci Ajahna Brahma? Yes, I know. There's many good advice that he gave me, but the best one I will share with you. Jest wiele dobrych rad, jakie dał mi Ajahna Brahma, ale tą jedną z wami się podzielę. This was when I was still
a layperson living in a monastery. The first year I was in the monastery. To było, kiedy wciąż byłem świecką osobą i kiedy był pierwszy rok, kiedy żyłem w klasztorze. Because before you become a monk, you live at least 1 year just in the monastery, but as a layperson, as a normal person. Ponieważ w tym klasztorze jest tak, że jeżeli chcesz zostać mnichem, to minimum 1 rok musisz najpierw jako osoba świecka żyć razem z nim. And one day during our one time a year we have a long retreat. When 3 months we stop most of the work and live very simply. And one day I was really struggling. I każdego roku mamy takie 3 miesiące odosobnienia, w których żyjemy jeszcze prościej, bardziej skupiając się na praktyce medytacji. I jednego dnia było mi naprawdę ciężko. Because I started to realize that meditation is not so much about developing new things. Ponieważ zorientowałem się, że medytacja tak naprawdę nie polega na rozwijaniu nowych rzeczy, but opening your heart up to things as they already are. ale na otwieraniu serca na rzeczy takie, jakimi już są. And what that means is that you develop this guy here. Polega to na tym, że kultywujesz tą postawę, That is already inside all of us. która już jest wewnątrz nas wszystkich. Dzień dobry. And I realized that the ability to love is inside all of us already. I zorientowałem się, że jakby zdolność do miłości jest już w nas wszystkich. And then Ajahna Brahma noticed that I was realizing this. I Ajahna Brahma jakby rozpoznał, że właśnie to sobie uświadomiłem. And I told him about it. I powiedziałem mu o tym. And he told me, that's all good, but you have to learn to love yourself. I powiedział mi, że musisz nauczyć się kochać siebie. And more deeper also, he said, you also have to learn to let others take care of you. I co było jeszcze głębsze, to powiedział, że musisz nauczyć się pozwolić innym, by troszczyli się o ciebie. And I didn't understand what he said. Nie rozumiałem, o czym mówi. To learn to let others take care of you. By nauczyć się, żeby inni o mnie się troszczyli. How is that something that I should learn? Isn't it easy to let others take care of you? Dlaczego powinienem się tego uczyć? Czy nie jest to łatwe, by pozwolić innym się o ciebie troszczyć? But he meant that I should allow them to be kind and loving to me. Ale on miał na myśli, że powinienem im pozwolić być takim miłym i kochającym względem mnie. And a couple of days later I realized when I was still struggling and I was sitting outside, just really, really not down, but I was crying a bit. I kiedy kilka dni później właśnie siedziałem na zewnątrz i wciąż zmierzyłem się ze swoimi trudnościami i płakałem wtedy. And then a man named Richard came up to me and he just gave me a cup of tea. I wtedy pan, który nazywał się Richard, podszedł do mnie i dał mi kubek herbaty. And then I understood. He was just giving this to me out of the kindness in his heart. I wtedy zrozumiałem, że on dał mi tą herbatę po prostu właśnie z takiej miłości, z takiej uprzejmości w jego sercu. And that it was my privilege to accept it from him. I że to był jakby w pewnym sensie zaszczyt, że mogę przyjąć od niego tą herbatę. So that he could share something and be happy and show his love. Że to była zasługa, że on mógł jakby właśnie okazać tą dobroć względem mnie. Because as monks we don't have money, which means we cannot buy anything, so we always rely on other people for our food. Ponieważ jako mnisi nie możemy sobie nic kupować, więc zawsze musimy polegać na ludziach świeckich w kontekście właśnie żywienia. And you might think, oh, that's an easy life. Możecie myśleć, że ale łatwe życie. But in a way that is really, really difficult. Ale w pewnym sensie jest to bardzo, bardzo trudne. Because everybody wants to be self-reliant. Ponieważ każdy chce polegać na sobie. And it's really sometimes difficult to accept the loving gestures of other people. I w pewnych kwestiach jakby nie jest to takie łatwe, żeby cały czas jakby przyjmować te. So I'm still practicing that advice from Ajahna Brahma all those years ago.
I zacząłem praktykować tą radę Ajahna Brahma wtedy lata temu. To let other people be kind to me. By inni ludzie mogli być dla mnie mili. Sometimes it's those simple advices that go really deep. Czasami te najprostsze rady naprawdę głęboko docierają. And you can practice your whole life. Które możesz praktykować przez całe życie. I couldn't say more about that, but maybe there's some other questions as well. Mógłbym mówić o tym więcej, ale może jeszcze przejdźmy do innych pytań. And if anybody wants to leave, as I said before, that's no problem at all. Właśnie tak chciałam też powiedzieć, że życie nas, że tak powiem, woła, aczkolwiek myślałam, że to najgorzej, że będziemy musieli w środku wyjść, a teraz może tak, może nie. Super. She said that that they have to go, and normally they would think that this is the worst thing in the world that they have to go now, but now she knows. Maybe it's good, maybe not. Thank you. That's right. Okay. Czy ktoś z sali chce jeszcze zadać pytanie? Bo tak myślę, że za 15 minut możemy przejść do pytań z czatu, ale jeszcze teraz pytanie z sali. Yeah, don't be shy. Don't be shy. Ask anything, like why do you have the bald head? Or... Maybe in 15 minutes we'll go to questions from chat, okay? Oh yeah, questions from chat are always Later, yeah. Ja mam pytanie dotyczące teraz tej medytacji, bo po raz pierwszy ja medytuję niezbyt regularnie, ale zwykle jest to bardzo przyjemne doświadczenie. Natomiast tutaj podczas tej medytacji pojawiła się na miejsce przyjemnej myśli bardzo przykra. I ona wręcz zamieniła się w takie doświadczenie fizyczne. Co wtedy zrobić? Czy jest jakaś taka metoda, czy przerwać tą medytację i zostać w tym przykrym doświadczeniu? Czy jest jakaś taka metoda, która pozwoli szybko z tego wyjść? To na przykład robimy krótką medytację i potem zaczyna się dzień i jak to zrobić, żeby nie pozostało coś takiego przykrego? Okay, so the question is that a lady meditates regularly a little bit, and usually it's very pleasant, but this time some unpleasant feeling has come, and she asked, what should we do about when such situation occurs? Should we like stay with that, or is there any technique to like quicker get out of it? And especially when the meditation is short, so we are not left with it, or should we just remain with it? So that's the question. Thank you for the question. It's a good question. Dziękuję za pytanie, to dobre pytanie. When I was younger, I used to work in the Netherlands picking flowers. Kiedy byłem młody, pracowałem w Holandii jako zbieracz kwiatów. Because that's what you do in the Netherlands, right? Bo co się robi w Holandii, prawda? No, we also do other things, but I pick flowers. Robimy też inne rzeczy, ale ja zbierałem kwiaty. You spend the whole week picking flowers. Spędziłem cały tydzień zbierając kwiaty. From Monday to Sunday. Od poniedziałku do niedzieli. I did that during my holidays in high school. Robiłem to w wakacje w szkole średniej. And at Sunday, we always had the payday. I w niedzielę zawsze była wypłata. You see where I'm going with this? Widzisz, dokąd zmierzam. Because do I go to work on Monday expecting to be paid? Czy idę do pracy w poniedziałek, myśląc, że dostanę wypłatę? Or should I only go on Sundays from now on? Czy powinienem chodzić tylko w niedzielę? Because Sunday is the payday. Ponieważ w niedzielę jest wypłata. That would be nice to be always be paid every day. Fajnie byłoby, jakby nam płacili każdego dnia. And meditation is like that as well. It's not always payday in meditation. Medytacja jest dokładnie taka sama. Nie zawsze jest wypłata w każdy dzień medytacji. Sometimes it's not so pleasant. Sometimes you get really restless or tired or anger even. Czasami nie jest to takie przyjemne, czasami pojawia się niepokój, zmęczenie lub nawet gniew. But then it's your job just to be with that and allow it. Ale wtedy właśnie powinniśmy z tym pozostać, pozwolić temu być. And realize that this is also part of life. I jakby uświadomić sobie, że to też jest część życia. And this is just as much part of meditation as the days that it is really pleasant. I to jest tak samo część medytacji, jak te dni, kiedy jest przyjemna. Because the times that it is really pleasant are really the payday. They are the result of all the days that it wasn't so pleasant.
Właśnie wtedy, kiedy medytacja jest naprawdę przyjemna, to są właśnie te dni wypłaty za też ten czas, kiedy niekoniecznie tak było. Because during the times we meditate and we are restless and everything hurts and it all seems like a chore, we learn to accept that life is like that. Kiedy mamy medytację, kiedy jesteśmy pełni niepokoju, pełni napięcia i nawet gniewu, to właśnie wtedy uczymy się akceptować, że jest to też częścią życia. And we cannot order our body to be always relaxed and we cannot order our mind to always be happy and peaceful. To jest właśnie lekcja, że takie jest życie, że nie możemy jakby rozkazać naszemu umysłowi, żeby był taki, czy naszemu ciału, żeby czuło tak, czy tak. So we learn to accept the way our body and minds are. Uczymy się akceptować właśnie nasze ciała i umysły takimi, jakimi są. And some days we accept it so much that we just become peaceful with how things are. I czasami akceptujemy to tak głęboko, że właśnie wtedy stajemy się spokojni. But this doesn't mean that if you are not peaceful that you're doing it wrong. Ale to nie znaczy, że kiedy nie osiągasz tego spokoju, to że robisz coś źle. It just means that it is a Monday. To po prostu znaczy, że to jest poniedziałek, And not Sunday. a nie niedziela. So meditation, it's not always pleasant, but we learn as we go. A więc medytacja nie jest zawsze przyjemna, ale uczymy się w tym procesie. I hope that answers your question. Dziękuję To bardzo, odpowiada. szczególnie ten przykład z wypłatą po 7 dniach pracy. Rodzicom też jeździłam do szkoły pracować, ścinałam się. Dzień wypłaty był dokładnie tym wspaniałym dniem, także to fajne porównania. She's very grateful and thankful because especially for this simile of payday, and she was also picking flowers, so she really understands. Ah, you really know. Yeah. It can be really boring, right? Yeah. What kind of flowers did you pick? Jakie kwiaty? Roses. Oh, with the thorns. Róże z kolcami. Okay. I picked, nobody knows those kind of flowers. Alströmerias. Which one? Yeah. Nobody knows. Never mind. Jakiś tam kwiatek. Okej. Czy jeszcze jakieś pytanie z sali mamy, zanim przejdziemy do pytań z czatu? O, Natalia. Hello, Bhante. Thank you for your talk and thank you for coming to Poland. It's nice to have you here. And I wanted to ask about this idea of secret teachings. Because in the sutras it's clear, right? The Buddha said that there is no secret teaching, but it's confusing for me when I hear about the Tibetan tradition. I spent some time with Tibetan Buddhists recently, and I participated in some kind of ritual, and they didn't want to share the text with me because they said that I don't have transmission from the teacher. Okay. And I mean, they are good people, and I believe that there are some realized masters of Tibetan tradition, but it's confusing for me. What are your thoughts about that? A więc pytanie jest właśnie o te sekretne nauki, ponieważ spędziłam ostatnio trochę czasu z buddystami tybetańskimi i właśnie tam podczas takiej ceremonii czy rytuału właśnie nie przekazano mi wszystkich tam nauk czy tekstów, ponieważ nie mam jakiegoś takiego przekazu właśnie od nauczyciela i właśnie pytanie, ponieważ wierzę, że to są dobrzy ludzie, i właśnie, więc jak to jest z tymi sekretnymi naukami? So just as a little background for people who don't know, just like in the Christian church, you have different traditions, and the same is true in Buddhism as well. A więc tak, żeby nakreślić trochę kontekst, także tak samo jak w chrześcijaństwie mamy różne jakby tradycje chrześcijańskie, różne odłamy, tak samo jest w buddyzmie, to są różne tradycje. Some of you might know the Dalai Lama, for example. Niektórzy z Was mogą znać Dalai Lamę na przykład. But he is from like a different tradition in Buddhism than I am. Ale on jest jakby z innej tradycji buddyzmu niż ja. So he is not my boss. On nie jest moim szefem. But he is the boss of another tradition of Buddhism. Ale on jest szefem innej tradycji buddyzmu. Or my tradition is more disorganized. Moja tradycja jest bardziej niezorganizowana. Ajahna Brahma always says, if you don't like organized religion,
then come to Bodhinyana monastery. Ajahna Brahma zawsze mówi, jeżeli nie lubisz religii zorganizowanej, przyjdź do klasztoru Bodhinyana. Because we're very disorganized. Ponieważ jesteśmy bardzo niezorganizowani. Not just in religion, but also sometimes in our planning. Nie tylko nasza religia, ale też nasze planowanie. And our talks as well. I nasze mowy również. Anyway, so you are asking about the tradition from Tibet. A więc tutaj jest pytanie o tradycję z Tybetu. And I don't know much about that because I'm not from that tradition. I niewiele o tym wiem, ponieważ nie jestem z tej tradycji. But you're right that in the old text, which you call the suttas, this is the old text that we have from the time of the Buddha, it says that the Buddha shared his ideas openly with everybody. Ale masz rację właśnie, że we wczesnych tekstach buddyjskich, w suttach, Buddha mówiłby nauki dzielić ze wszystkimi. But he also says, I only share the deeper truths with people who are ready. I tak jak już mówiłem, że staramy się dzielić te głębsze nauki z tymi, którzy są na nie gotowi. Because if your mind is not ready, you might hear something different from what the Buddha is actually saying. Ponieważ jeżeli twój umysł nie jest gotowy, możesz zrozumieć to inaczej niż Buddha chciałbyś to zrozumieć. This is another purpose of meditation, is to clear our minds from wrong perspectives of life. To jest kolejny cel medytacji, by oczyścić nasze umysły, byśmy się otworzyli na inną perspektywę postrzegania. And when our mind is really clear and peaceful and ready to accept anything, then we can be given the deepest teaching. Kiedy nasze umysły są bardzo czyste, właśnie przygotowane, oczyszczone, to wtedy jesteśmy gotowi, by przyjąć te głębsze nauki. So perhaps they did not share the teachings because they thought you were not at the right moment. Więc być może nie podzielili tych nauk, bo myśleli, że być może nie jesteś jeszcze w tym momencie. But I don't know because I don't know that tradition. They may have other reasons. Ale nie wiem, ponieważ nie znam tak dobrze tej tradycji, mogli mieć inne powody. So I don't really know, but that could be the reason. Więc nie wiem tak do końca, ale to mógł być powód. Nothing against you. Against them. Nie mam nic do tego, czy w ogóle do tej tradycji. Yeah. Okay. Maybe one more from the hall. Może jeszcze jedno pytanie z sali? Ja może? Jak radzić sobie z codziennymi dojazdami do pracy w godzinnych korkach? So he asked how to deal with everyday driving in traffic for 1 hour. Oh yeah, well that's something I don't have much experience of. To coś, z czym nie mam zbyt wiele doświadczenia. Because I'm also not allowed to drive. Ponieważ ja nie mogę też prowadzić. But please don't close your eyes and meditate while you're driving. Ale proszę, nie zamykaj oczu do medytacji, kiedy prowadzisz. I've heard stories even of people going on meditation retreat for a long time and then they step in the car and they cause a crash. Słyszałem o ludziach, którzy po długich odosobnieniach medytacyjnych wracają samochodem i powodują wypadek. Because I don't know why, but they somehow lost the ability to drive apparently. Z jakiegoś powodu tracą umiejętność prowadzenia pojazdu. Because they come out too deep meditation and then driving is too active in comparison. Najprawdopodobniej dochodzą tak głęboko do medytacji, że wtedy prowadzenie jest już wymaga zbyt dużo aktywności umysłu. This may not be relatable to anybody who has not really meditated a lot before, but people who did, they might get an idea of what this is about. Być może nie każdy się w tym to odczuje od razu, ponieważ to wymaga dość głębokiej medytacji, ale ci, co medytują bardzo dużo, będą wiedzieć, o czym mówię. But usually that's not a problem. Most people drive really safe. Ale z reguły nie jest to problem. Większość ludzi prowadzi bezpiecznie. I did crash a car once as a monk actually. Raz rozwaliłem samochód jako mnich. Because I'm not allowed to drive outside the monastery, but the monastery is so big, we have some cars to do some of the work. Ponieważ nie mogę prowadzić poza klasztorem, ale czasami nasz klasztor jest tak duży, że czasami jakby jeździmy wewnątrz klasztoru. And we also have fire trucks, because in Australia you have the forest fires. So we have fire truck in case there is a fire. I mamy też takie samochody jak do gaszenia pożaru, ponieważ w Australii są pożary, więc mamy też takie w klasztorze. And then I drove the fire truck like a cartoon into the fire hydrant and the water went all. I jak w jakiejś kreskówce wjechałem tym wozem takim
strażackim w hydrant i wybuchła woda. And then people say, oh, you're not mindful. Wtedy mówili, nie jesteś uważny. But that is not what mindfulness is. You can be mindful and make accident. Ale to nie to oznacza uważność, sati, mindfulness, tylko coś innego. But that doesn't answer your question, does it? Ale to nie odpowiada na twoje pytanie, prawda? So now I'll try better. Try again. To teraz spróbuję to zrobić lepiej, spróbuję znowu. So maybe when you drive in traffic, you get a bit annoyed about other traffic. Więc kiedy jedziesz w korku, możesz się denerwować na ten korek. And you might have good reasons because I just drove in Polish traffic. I możesz mieć dobre powody, ponieważ ja też teraz jechałem w polskim korku. Well, Marcin drove actually, and we got cut off by a motorbike. I Marcin jechał i jakby wyjechał nam motor. A motorbike was I kierowca motoru yeah. So zdenerwowany. if you have to drive like that every day, maybe you get angry sometimes. Jeżeli musisz takie coś robić każdego dnia, to możesz się zdenerwować. And as I said, you cannot go meditate inside your car. Jak mówiłem, nie możesz medytować w swoim samochodzie. So what you can do is be prepared for what's going to happen in traffic. A więc co możesz zrobić, to być przygotowanym jakby mentalnie na to, co się dzieje w korku. To be prepared, knowing that you have to drive an hour and you might get annoyed. Jakby z góry założyć, uświadomić sobie, że będziesz jechał godzinę w korku i że możesz się zdenerwować. And before you step into your car, tell yourself, if today somebody cuts me off in traffic, that's fine, they can go first. I jeżeli właśnie jak będziesz wchodził do samochodu, to możesz sobie jakby powiedzieć, że jeżeli dzisiaj ktoś mnie jakby tak wyprzedzi w korku, to po prostu pozwolę mu to zrobić. And I will today not get annoyed by that. I że dzisiaj postaram się nie zdenerwować przez to. Just prepare yourself a little bit of kindness towards all the traffic. Żeby przygotować się w taki sposób, by kultywować właśnie dobroć, takie dobroć względem właśnie innych osób w korku. Because maybe you have to drive an hour to traffic, but maybe the person who cuts you off has to drive 2 hours to get to work. Ponieważ być może ty musisz jechać godzinę, ale być może ta osoba, która ci się wciska, musi jechać 2 godziny. So they're in a much worse place. Oni są w znacznie gorszej sytuacji. So you can be kind to them. Give them 2 seconds they win by cutting you off. Także możesz być dla nich dobry, szczodry i dać im te 2 sekundy, które zyskują dzięki temu. So it doesn't take them 2 hours to get to work, but only 1 hour, 59 minutes and 58 seconds. A więc wtedy już nie będą jechać do pracy 2 godziny, tylko godzinę, 59 minut i 58 sekund. And it takes you 1 hour and 2 seconds. A tobie zajmie to godzinę i 2 sekundy. By having that attitude, not only to driving in traffic, but to all other things in life, to be prepared that things may go bad and not the way we want to. I możemy używać tej mądrości nie tylko do stania w korku, ale do wszystkich rzeczy w życiu, żebyśmy byli przygotowani na to, że rzeczy mogą nie pójść po naszej myśli. That is something Buddhists also practice. To jest coś, co buddyści również praktykują. We practice what we call loving kindness towards all living beings. Praktykujemy coś, co nazywa się miłującą dobrocią do wszystkich żywych istot. That's again this guy. To znowu ten gość. Because we all share this world together, where many things go wrong. I my dzielimy ten świat, w którym rzeczy idą nie nasze. And everybody has problems in life. I każdy ma problemy w życiu. Every living being has some sort of problem. Każda żywa istota ma jakiś problem. And all living beings try to be happy. I wszystkie żywe istoty próbują być szczęśliwe. Nobody wakes up in the morning. Oh, I hope I suffer the whole day long. Nikt nie wstaje rano i mówi, o, mam nadzieję, że będę cierpiał cały dzień. Everybody wants to be happy. Każdy chce być szczęśliwy. But by the nature of life, it is not always possible to get everything you want. Ale taka jest natura życia, że po prostu nie dostajemy zawsze tego, czego chcemy. And we realize that we are all in this situation together. Bad things happen to everybody. I właśnie warto sobie uświadamiać, że jesteśmy w tym razem, że wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. And if you have this realization, then it gives rise to kindness and compassion towards everybody.
I kiedy właśnie uświadamiasz sobie to, jakby centrujesz się w tej świadomości, to naturalnie rozwija się współczucie i dobry względem innych. And as Buddhists, we actively develop this as a type of meditation as well, this feeling of compassion and kindness towards all beings. Jako buddyści również jest to jedna z form medytacji, że właśnie celowo rozwijamy te uczucia współczucia i dobroci względem innych istot. And also including ourselves as well, which is often the most difficult part. I również względem nas samych, co często jest najtrudniejszą częścią. Because people don't realize, but we are way too judgmental of ourselves. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, ale często jesteśmy zbyt ostro osądzamy samych siebie. This is why Ajahna Brahma told me to learn to be kind to myself and that others be kind to me as well. Dlatego Ajahna Brahma właśnie przypomniał mi, nauczał mnie, abym był dobry dla siebie i pozwolił być innym dla siebie. Because we always think we have to be better people, or that we have to change something about ourselves to be worthy of acceptance. Ponieważ często myślimy, że musimy być lepsi, musimy jeszcze coś udoskonalić, żebyśmy byli godni akceptacji. But the Buddha thought that everybody is already worthy of acceptance as they are. Buddha myślał, że każdy jest godny akceptacji już takim, jakim jest, już teraz. Including the motor driver who cut us off in traffic. Wyłączając to tego, kto wpycha nam się w korku. So by developing that kind of meditation, you will be less annoyed in traffic. Więc rozwijając taką formę medytacji, będziesz mniej zirytowany w korkach. Dziękuję. Dobrze. So maybe we go to chat and if sometimes left, then okay? Także teraz przejdziemy do pytań z czatu i jeżeli zostanie czas, to jeszcze jakieś pytanie z sali. Make sure you have time to talk about your things. Yeah. Pierwsze pytanie. Ja mam pytanie, czy Bhante przebywał dłużej w innych klasztorach poza Australią? So the first question is, have you Bhante stayed in other monasteries outside of Australia? I have actually. I also stayed in a monastery in my home country of the Netherlands. And I also stayed in multiple monasteries in Australia. We've got quite a few monasteries in Australia. We've got the one where I usually live, which is called Bodhinyana. It's near Perth. But we've got some others in Australia as well. As monks, unlike some Christian monks, we are not fixed to one monastery. Actually, in the time of the Buddha, the monks started off as wanderer religion. A więc tak, spędzałem czas w innych klasztorach, też między innymi w klasztorze w Holandii, właśnie tam skąd pochodzę, i też w wielu klasztorach w Australii, bo mamy tam wiele klasztorów. I ogólnie właśnie w buddyzmie jest tak, że nie jesteśmy, tak jak w tradycjach chrześcijańskich, monastycznych, że nie jesteśmy jakby złączeni tylko z jednym klasztorem, tylko możemy wędrować po różnych klasztorach. I nawet w ogóle początkowo właśnie buddyjscy mnisi byli wędrowcami. So the monks lived in all different places and traveled around. A więc mnisi żyli w różnych miejscach i podróżowali po różnych miejscach. So we still do that nowadays sometimes as well. I robimy to do dnia dzisiejszego. Yeah. So there's not much more I can say about that, but yeah. Nie ma już tutaj wiele do powiedzenia, ale tak tutaj odpowiem. Okay, pytanie drugie. Ja mam pytanie. Cierpię na depresję, ponieważ choruję na migrenę od 13 lat i mam problemy w małżeństwie, jak sobie poradzić z chorobą i problemami w związku. Pytanie ogólne. Okay, so I have a question. I suffer depression because I have migraines since 13 years and I have troubles in my marriage. So how to manage my sickness, depression and problems in relationship? It's a very general question. Yeah, very general maybe, but also specific. The first thing I would ask, is it your migraines because of your partner? No jest to ogólne pytanie, ale też dość specyficzne, więc pierwszą rzeczą, o którą zapytam, to czy te migreny są spowodowane twoim małżeństwem. In that case, I've got the solution. W tym wypadku znam rozwiązanie. I don't have migraines because of partners. Ja nie mam migren w związku z partnerami. Okay, yeah, I'm making fun of it, sorry. Trochę się wygubiam, przepraszam.
But that's one way to lift the pressure a bit. Ale to jest właśnie jeden sposób, żeby się rozluźnić. To take life a bit more lightly. By wziąć życie trochę bardziej lekko, tak zabawnie. To not have too high standards of ourselves and of life. By nie mieć zbyt dużych standardów względem życia i samych siebie. I said before how everybody is already worthy of acceptance, however they are right now. Mówiłem już przed chwilą właśnie, jak każdy zasługuje na akceptację już takim, jakim jest. And that is also the case if you have depression. I jest dokładnie tak samo, kiedy masz depresję. You are allowed to be depressed. Możesz sobie pozwolić mieć depresję. Just try to see if you can be happy being depressed. Zobacz, czy możesz być szczęśliwy mając depresję. To accept depression as part of life. Zaakceptować depresję jako część życia. And if you are happy to be depressed, then you are no longer depressed. I kiedy jesteś szczęśliwy z tym, że masz depresję, to przestajesz mieć depresję. It's a very simple answer, but often depression comes from setting too high standards of ourselves and of life. To jest bardzo prosta odpowiedź, ale bardzo często właśnie napięcia biorą się stąd, że zbyt wiele wymagamy od życia. You think it should be this way, it should be that way. Myślimy, że powinno być tak, albo tak. Or usually, I should be this way, I should be that way. A z reguły to ja powinienem być taki, powinienem być taki. I should be better, I should be not doing these kind of things. I should be more happy. Powinienem być lepszy, powinienem nie robić takich rzeczy, powinienem być bardziej szczęśliwy. Or we think I'm only worthy of being somebody's friend if I am a happy person. Albo myślimy, że zasługuję być czymś przyjacielem tylko wtedy, kiedy jestem szczęśliwy. But that is not true. Ale to nie jest prawda. You unhappy people are also worthy of being people's friend. Ludzie, którzy nie są szczęśliwi, też zasługują, żeby mieć przyjaciół. And you're also worthy of being your own friend as well. I zasługują, żebyś był właśnie swoim własnym przyjacielem. So to learn to accept life as it is. Po prostu uczyć się akceptować życie takim, jakim jest. Is one way you can maybe lift off a little bit of the depression. To jest jeden sposób, by troszeczkę jakby pozbyć się depresji. But I must also say these kind of topics, I give maybe very simple sounding answers, but of course answer is never so simple. I na takie tematy oczywiście daję bardzo proste odpowiedzi, ale mam świadomość, że te rzeczy nie są takie proste. Sometimes this takes years to learn how to deal with depression. Czasami zajmuje nam to lata, byśmy nauczyli się, jak radzić sobie z depresją. And of course, not just one answer by one monk one day will solve it. I nie rozwiąże tego jedna odpowiedź jednego mnicha. So maybe you need other approaches as well, maybe even therapy or something. Not saying Buddhism has all the answers to all the problems always. You maybe need to get other approaches as well. Może będziesz potrzebował też innych podejść, jakby innych rozwiązań i być może jakiejś terapii, ponieważ ja nie uważam, że buddyzm ma wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania, że możemy korzystać też z różnych innych metod, innych rozwiązań. But whatever approach you take, always do it with kindness towards yourself. Jakiekolwiek podejście nie wybierzesz, po prostu warto byś to robił z takim dobrocią względem siebie. As I said before, we all have problems in life, including you. You have reasons to be depressed, probably, but you also have reasons, therefore, to be kind towards yourself. Ponieważ wszyscy mamy problemy i zapewne masz powód, z którego powodu masz depresję, ale to jest właśnie powód, byś był dla siebie dobry. And the wonderful thing about kindness and compassion is, if you really develop them, they always go along with happiness as well. I jedną taką piękną rzeczą, jaką mają właśnie współczucie i dobroć, jest to, że kiedy je rozwijasz, to pojawia się też szczęście. So instead of reacting with depression to your problem, you can react with compassion instead. I zamiast na problemy reagować depresją, możesz reagować współczuciem. And maybe that'll lift some of your depressed emotions. I to może jakby właśnie ulżyć ci w tych stanach. Yeah. Okay, so third question. Trzecie pytanie z czatu. Głupie pytanie od mikrobiologa.
Gdzie jest granica we wskazaniu? Nie krzywdzić żadnej istoty i czy jest jakaś? Chodzi mi o leczenie chorób zakaźnych, kiedy jedna istota, bakteria atakuje drugą. Aleksandra. Czy w ogóle można stosować antybiotyki? Okay, so a silly question from microbiologists. Where is the line in the precept of not hurting any living being, and if there is any? I mean, in treating like infectious diseases, for example, the being a bacteria attacks another, can we use antibiotics? Right. Okay. Interesting question. Ciekawe pytanie. So yeah, as Buddhists, we also take a precept to not kill living beings. A training rule. Jako buddyści mamy też takie właśnie wskazanie, w którym powinniśmy się trenować, żeby właśnie nie krzywdzić żadnych żywych istot. And of course, if I live in Australia and I kill a kangaroo, it's very obvious that I broke that precept. Jeżeli żyję w Australii i zabiłbym kangura, to jest to oczywiste, że złamałem to wskazanie. But you would never kill a kangaroo, they're too cute. Ale nigdy byście nie zabili kangura, są zbyt urocze. But bacteria are not always so cute. Ale bakterie nie zawsze są takie urocze. So your question is, can we kill bacteria? A więc pytanie jest, czy możemy zabijać bakterie? And the Buddha never said anything specific about bacteria because he didn't know probably that they exist. Buddha nigdy nic nie mówił o bakteriach, ponieważ być może nie wiedział, że one istnieją. But the rule of the monk's life is killing counts if you can see the living being. Ale buddyści właśnie mają tak, że jakby chodzi o istoty, które jesteśmy w stanie zobaczyć okiem. Like if we can see very tiny ant or a tiny tick, we can see them, so we're not allowed to kill them. Także jeżeli widzisz malutką mrówkę czy malutkiego kleszcza, to jako misi nie możemy ich zabijać i również jako świeccy mamy tą trening w tym wskazaniu, by ich nie zabijać. But bacteria, I don't think is conscious. Ale nie sądzę, że bakteria ma świadomość. It's not like conscious life. I think even in biology you have this tree of life, and then the bacteria is like a whole different group from animals and humans. Bakterie to jakby w tym drzewie życia jest kompletnie inny rodzaj istot niż zwierzęta i ludzie. And I don't think they're conscious life. I nie uważam, by to było świadome życie. It's more like virus, you know, virus is sort of life, but definitely not conscious. It's more like a DNA or something. To jest bardziej jak wirus, który choć jest jakąś niby formą życia, ale nie jest świadomy. So I think we can use what was it? Antibiotics. Antibiotics. Yes. A więc myślę, że możemy używać antybiotyków. And many monks have used it in the past. I wielu mnichów ich używało. So yeah, even microbiologists can keep their job if they're Buddhist. A więc nawet mikrobiolodzy mogą utrzymać swoją pracę, jeśli są buddystami. But butchers cannot. Ale rzeźnicy nie. Następne pytanie. Jakie rady dałbyś polskim lokalnym grupom medytacyjnym, które chcą budować buddyjskie społeczności wokół siebie? So the question is for Bhante, what advice would you give Polish like local meditation groups that wish to build Buddhist societies around that? Maybe that's more for you actually. Really? Because you are more in touch with the Polish Buddhist society than me. Bhante mówi, że być może to jest pytanie do mnie, bo ja jestem bardziej w kontakcie z buddyjskimi społecznościami. But I will reply that the question is for Bhante. What was the question again? How can we build better Buddhist groups in Poland? No, what is advice to, when we have meditation groups, so we can build societies around them? Communities. Bigger communities. Be happy meditation groups. Bądźcie szczęśliwymi medytacyjnymi grupami. Because then you attract more people. Ponieważ wtedy przyciągacie więcej ludzi. They see you are happy and you are kind and you share. Widzą, że jesteście szczęśliwi, że jesteście dobrzy i że jesteście szczodrzy, że dzielicie się czymś. And that will lure people in. I w taki sposób będziecie przyciągać ludzi. And don't be dogmatic about Buddhism. I nie bądźcie dogmatyczni w kwestiach buddyzmu. And don't start with the deepest truth. I nie zaczynajcie od najgłębszych prawd. Approach people where they're at.
jakby miecie takie podejście do ludzi, żeby pamiętać o tym, w którym są miejscu. And also as Buddhists, we don't go out on the street, stand on a box and shout, this is the word that you should all hear. I nie jako buddyści nie robimy takich rzeczy, że wychodzimy na ulicę, stajemy na podium i mówimy, to jest droga, którą powinniście podążać. We trust that people come to us when time is ready, when they are ready. Ufamy, że ludzie przyjdą do nas, kiedy oni są gotowi, kiedy oni mają na to ochotę. And as monks, we only go by invitation as well. I jako mnisi zawsze przychodzimy na zaproszenie. It was not my idea to give this talk. To nie był mój pomysł, żeby dać tę mowę. I was invited to give this talk. Byłem zaproszony, by dać tę mowę. And nobody forced you to come, you just came. Nikt was nie zmusił, żebyście tu przyszli, przyszliście tu z własnej woli. Because it was maybe time for you to hear a monk speak. Być może właśnie był ten czas, byście teraz usłyszeli mowę mnicha. And it's the same with building societies in Poland. Dokładnie tak samo jest z budowaniem społeczności w Polsce. Let it come naturally. Don't not even want it to be bigger. Pozwólcie sobie tę płynność naturalnie, nawet nie miejcie jakby intencji, żeby były większe. If your society is meant to be bigger, then it will grow bigger. Jeżeli ta grupa ma jakby takie w pewnym sensie przeznaczenie, by stać się większa, to się taką stanie naturalnie. If not, then just be happy with whatever size you have right now. Jeżeli nie, to bądźcie zadowoleni z tym rozmiarem grupy, jaką macie. Okay, next question. Sadhu is a Buddhist word meaning good. Yeah, sadhu. Jeszcze drugie głupie pytanie. Another silly question. So everyone has silly questions today. Yeah, maybe because the talk was silly. Może ponieważ mowa była głupiutka. Chodzi o moralny aspekt dokarmiania mięsożernych zwierząt, na przykład psów, kotów, pokarmem pochodzących z innych zwierząt. So the question is about moral way to feed meat-eating animals like dogs or cats with food that comes from animals like animal meat. So what should we do about it? Moral way to feed cats and dogs, the animals that needs to eat meat. Oh, okay. This problem, yeah. I don't know. I don't have cat or dog. Nie wiem, nie mam kota ani psa. But I know there's cat food that is not made from meat. I do know that. You didn't know that cats food are from meat? No, I know there is also cat food that is not made from meat. O, Bhante mówi, że jest też jedzenie, z tego co wie, które nie jest z mięsa. But yeah, I don't have an answer really. Sorry. Bhante przeprasza, ale na to pytanie nie ma odpowiedzi. But the important thing is always to care for living beings, including your cat and dog. Ważną rzeczą jest, żeby zawsze troszczyć się o żywe istoty, o pieska, o kota. And if they need to eat meat, then might be by caring for your dog, you outweigh the negative side effects from buying meat. I jeżeli troszczysz się o swojego pieska, dając mu mięso, to być może właśnie ta dobroć jakby przewyższa tą negatywność, która w tym jest. If that makes any sense. Jeżeli ma to jakikolwiek sens. You can never be perfect in life, is what I'm saying. W życiu nie możemy być doskonali. Even as monks, we sometimes, even just driving a car, we kill many animals on the road. Nawet jako mnisi, choć staramy się być najbardziej niekrzywdzący jak chcemy, na przykład kiedy jedziemy samochodem, no to też jakieś owady zabijają się, obijając się o szybę. So don't aim for perfection in your conduct, because you will never reach it. Nie mierzcie w doskonałość w waszej cnocie, w waszej jakby zachowaniu moralnym, ponieważ nigdy jej nie osiągniecie. Just make sure you always come from the place of kindness. Po prostu miejcie pewność, że po prostu macie dobrą intencję. And then you can make your own decision about what to feed your pets. I jeżeli będziecie właśnie się kierować tą dobrą intencją, to znajdziecie swoją własną odpowiedź na to pytanie właśnie, czym karmić wasze psy i kotki. Albo męża. She said, or husband. Or husband. Yeah. Okay, next question. Jak sobie radzić z negatywnymi emocjami typu gniew, strach, lęki? So how to manage negative emotions like anger, fear, and lęk is also fear, so
fears in general? Dread, maybe. Dread, yes, dread and fear. And this is probably the last question because we have some announcement also after. Yeah, I'll answer it briefly. Again, start always with kindness and compassion. And sort of the summary of the talk, I suppose, is to realize that in life, things sometimes don't go the way we want to, and sometimes they do. Sometimes you get angry or fearful and you don't want it. Sometimes you're not angry, and that's why you want it to be. But just be like the wise man who said, maybe, maybe not. Maybe this fear teaches you something. Maybe there's a reason for it. So don't... Oh, sorry. Yeah. A więc zawsze powinniśmy zaczynać właśnie od współczucia i dobroci. I właśnie, jeżeli miałbym podsumować to wszystko, tą całą mowę i te pytania, właśnie te odpowiedzi, no to chodzi o to, żeby właśnie pamiętać, że w życiu raz rzeczy idą tak, jak chcemy, a raz po prostu nie. I żeby być jak ten mędrzec, który mówi, może tak, może nie, żeby mieć tą świadomość, że może nas te emocje, ten lęk, ten gniew czegoś uczy w tym momencie. And sometimes the monk gives too long an answer for the translator. Czasami mnich daje zbyt długą odpowiedź dla tłumacza. Maybe good, maybe not. Może dobrze, może nie. But if you get angry and then you respond to that by, I should not be angry. Ale kiedy się na to denerwujesz i odpowiadasz, nie powinienem się na to denerwować. Then now you are angry because you're angry. You're double angry. Wtedy gniewasz się na to, że się gniewasz, jesteś podwójnie w gniewie. So you have double headache. A więc masz podwójny ból głowy. So you start with respond by being kind. A więc zaczynamy odpowiadając, by być uprzejmym. And the same with fear. If you get fear and you start to be afraid of being afraid, then you are double afraid. I dokładnie tak samo z lękiem, strachem. Kiedy boisz się swojego lęku, swojego strachu, to masz podwójny lęk, podwójny strach. And then the fear just grows and grows. Wtedy lęk, strach rośnie i rośnie. This is actually how most of our fear happens. We are afraid of being afraid. To właśnie w taki sposób większość strachu funkcjonuje, że boimy się swojego strachu. Like some people are really afraid to give a talk in front of people. Niektórzy bardzo boją się dawać mów. And then they think, I should not be anxious, I should not be afraid. Mówią, nie powinienem się bać, nie powinienem się jakby być w niepokoju. And then they get anxious because they're anxious and fearful because they are fearful. Wtedy wpadają w niepokój ze względu na swój niepokój i boją się swojego lęku. Instead, when you have to give a talk and you see anxiety arise, you just realize this is just part of your mind and it's allowed to be there. I jeżeli w takiej sytuacji dawania mowy po prostu uświadamiasz sobie, po prostu mam sobie niepokój i pozwalasz temu, że to jest część tego doświadczenia, to wtedy jest lepiej. And you come back to the here and now. Powracasz do tu i teraz. Because fear and anger are not about here and now. Ponieważ lęk i gniew nie są o tu i teraz. We always fear something that we think is going to happen in the future. Boimy się zawsze czegoś, co być może stanie się w przyszłości. And usually we're angry about something that happened in the past. I z reguły gniewamy się na coś, co stało się w przeszłości. But as I did the guided meditation, we try to be in the present moment, here and now. Tak samo jak starałem się przekazać w tej prowadzonej medytacji, że staramy się być w pokoju tu i teraz. And that will take much of the power of those kind of emotions away. I to sprawi, że te uczucia, gniew i strach stracą wiele ze swojej mocy. So I hope you all learned something from that today, and may you practice that in your lives to be more kind and more living in the present moment. And that will take away a lot of unnecessary suffering. And that is really what the path of Buddhism is about, to remove suffering and be more in tune with life. Więc mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś z tej mowy, właśnie żeby być bardziej dobrym, bardziej współczującym i żeby właśnie być bardziej tu i teraz i w ten sposób pozbywając się wiele cierpienia do swojego życia.
Thank you all for your attention. And now Piotr has some more. Yeah, that disappears exactly. Yeah, that's the. Yeah, okay. A więc teraz mam coś do ogłoszenia. A więc chodzi o to, że no właśnie jak już wspominałem na początku, to, że Bhante przyjechał do Polski jest związane z tym, że zakładamy jakby Polski Związek Wyznaniowy Wczesnego Buddyzmu, o nazwie Polski Związek Wczesnego Buddyzmu. I chodzi o to, że to jest bardzo ważny krok, ponieważ związki wyznaniowe w Polsce bardzo ułatwiają funkcjonowanie jakby grup religijnych, ponieważ na przykład jeżeli chce się kupić ziemię pod klasztor, to na przykład właśnie taka organizacja ma dużo łatwiejsze pozwolenia na zakup dużej ziemi i tak dalej, żeby tam budować różne budowle, różne właśnie ikuty, klasztory i tak dalej. Też bardzo ułatwia to właśnie zarządzanie, no bo musi być jakieś ciało prawne, na które darczyńcy będą mogli dać darowiznę, żeby były pieniądze na tą ziemię i ten klasztor i tak dalej. Też ta organizacja właśnie ma taki statut, który możecie przeczytać na stronie Sangha.pl, który jakby reguluje w taki demokratyczny sposób całe funkcjonowanie między Sangą a świecką wspólnotą w taki sposób, że jest to tak dobrze zrobione, że nawet jeżeli by wymarli wszyscy, co to założyli, to dalej może funkcjonować. W sensie jest to totalnie demokratyczne, bardzo przemyślane, zresztą pracowali na tym prawnicy, którzy się specjalizują w takich rzeczach, właśnie mnisi z klasztoru Bodhinyana, którzy już mają doświadczenie i też świeccy pomocnicy, więc jakby ten statut powstał. I teraz właśnie to trwało już tak, szczerze mówiąc, dokładnie około roku. I wreszcie mamy ten statut skończony, mamy ugadanych notariuszy i teraz potrzebujemy zebrać 100 podpisów od obywateli polskich, czyli każdy, kto ma dowód po prostu jest osobą pełnoletnią, może pójść do któregoś z tych 4 notariuszy i złożyć podpis, który po prostu jest poparciem tego, by zarejestrować ten związek. Czyli to nie jest żadna deklaracja, że deklarujecie się, że jesteście buddystami, czy że nie możecie tego zrobić, jeżeli jesteście z innej religii, zresztą nawet dołączyć do związku można potem. W każdym razie ten podpis nie jest dołączeniem do związku, jest jakby powiedzeniem tak, chcę, żeby w Polsce była taka grupa, Polski Związek Wczesnego Buddyzmu i potrzeba jest po prostu 100 podpisów i to nie jest takie proste pod kątem jakby organizacyjnym, więc wybraliśmy 4 miasta w Polsce, ponieważ żeby ograniczyć ilość notariuszy i tak dalej. I te miasta to jest Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań, więc z Łodzi chyba najbliżej do Warszawy jak coś. I chodzi o to, że teraz są 2 tygodnie, w których można po prostu zadzwonić i mówić się, jak coś to adresy tych 4 notariuszy, telefony, kontakt jest na stronie Sangha.pl. Może zaraz napiszę tutaj, może nawet teraz. Do you know where it's? Oh. Thank you. Sangha.pl. Oh, okay. I hope they see it. Is it in reverse on the video? I don't know. No, then write it in reverse while you talk. Okay. I've got something to do also. Yeah, a więc I wonder if you will make it. A więc na tej stronie możecie to znaleźć i po prostu bardzo Was proszę w imieniu jakby wszystkich zaangażowanych w to, by jeżeli macie chwilę po prostu pojechać, tam złożenie tego podpisu kosztuje 25 zł, a to po prostu z kwestii organizacyjnych jakiś tam nie mogliśmy tego pokryć niestety, także też prosimy Was o wsparcie w tym kontekście i naprawdę to jest wielka zasługa, ponieważ przyczynicie się do powstania klasztoru w Polsce w przyszłości i zależy nam właśnie na tym, żeby się zmieścić w 2 tygodniach, bo nie chcemy zwlekać, bo będzie to wielka szansa dla wielu ludzi. Właśnie jest wiele ludzi w Polsce i mężczyzn i kobiet, które chcą zostać mnichami, mniszkami. Damy im tą szansę, damy szansę ludziom, żeby jeździli do klasztoru, na medytację, na nauki i tak dalej. No i w ogóle rozprzestrzenia się sesanie w Polsce. I to jeszcze właśnie gałęzi Ajahna Brahma. No po prostu myślę, że wszystkich nas to bardzo cieszy, także prosimy Was w imieniu właśnie wszystkich, którzy są zaangażowani w to i wszystkich buddystów w Polsce, byście podjęli ten wysiłek i właśnie może wybrali się na przykład właśnie tam chociażby do Warszawy, żeby złożyć ten podpis, żebyśmy mieli pewność, że zbierzemy 100 tych podpisów. Także to jest w sumie to ogłoszenie, jakie chciałem.
Właśnie dowiemy się w poniedziałek, bo to jest tak, że nasi prawnicy mogą się dowiedzieć i wtedy, także będziemy Was informować, jak tylko będziemy coś wiedzieć. Wszystkie informacje będą publikowane na stronie Sangha.pl, jak i też na stronie Sasana.pl i Sunyanando.pl, także, ale głównie Sangha.pl to jest taka strona, która unifikuje wszystkie grupy, które się tym zajmują, także tam będziemy podać informacje, ale wiadomo, zależy nam, żeby im więcej osób im będzie mieć entuzjazm. Poza tym też możecie zmienić myślenie z już ktoś inny podpisze, to ja nie muszę, tylko mogę zrobić dobrą karmę, jedziemy. Będę mógł do końca życia mówić, że złożyłem podpis do stworzenia organizacji, która umożliwi klasztor w Polsce, także pierwszy buddyjski, także w tradycji Theravady czy wczesnego buddyzmu, także zachęcam i prosimy o to. Dziękuję, to chciałem powiedzieć. Tak? Za głośno powiem, to będzie słychać. Aha. Mam pytanie o klasztor. Jaki jest plan? Bo były plany na jeden klasztor żeński. Tak. Pod Tak. Warszawą, drugi, a teraz się wszystko pozmieniało. Czy ten klasztor, który jest w planach, będzie i dla mnichów, i dla mniszek? Znaczy plan jest taki, że tak naprawdę plan nie jest taki ścisły, Domyślam się, ale raczej jest tak, że ogólnie nawet w statucie jest. To tak odpowiem, że tak powiem dyplomatycznie, że w statucie jest zapis, że obowiązkowo musi powstać, jeżeli powstanie najpierw mnichów, to później musi być mniszek. Jeżeli będzie mniszek, to potem musi być mnichów, że musi być minimalnie jeden. I dopiero potem już dowolne wedle woli Sanghi. Także na ten moment myślę, że znaczy nie jest to jeszcze na 100% przyklepane, ale myślę, że raczej mnisi będą pierwsi. Chociażby z tego powodu, że już łatwiej będzie o adżanów, którzy chcą przyjechać, prawda? Bo jest wielu jakby dojrzałych adżanów, więc jakby, ale nie jest to na 100%, ale myślę, że raczej będzie to męski. Rozumiem, że do mniszek potrzebne są Mniszki. Mniszki, Tak. mniszki dojrzałe. Tak. Będzie łatwiej. Dobra, dzięki. Okej. So, jeszcze Adrian teraz na koniec. Ja chciałem jeszcze raz serdecznie wszystkim podziękować za przyjście i podziękować też Bhante Sunyo i Piotrowi za wspaniałą mowę i za super tłumaczenie. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że przyjechaliście na nasze zaproszenie. Chciałem też podziękować Wydziałowi Ekonomiczno-Socjologicznemu Uniwersytetu Łódzkiego za to, że udostępnił to miejsce nam całkowicie za darmo. Wydawało mi się, że to zupełnie niemożliwe, żeby organizacja, z którą jesteśmy związani, dała nam aulę do mowy buddyjskiej, a jednak to się udało, więc jestem za to bardzo wdzięczny i jak ktoś ma chęć się dokształcić, to polecam. A poza tym chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli ktoś chciałby popraktykować buddyjską medytację trochę więcej, to zapraszamy w soboty do naszej lokalnej grupy tutaj w Łodzi. Jesteśmy, myślę, że całkiem fajnymi ludźmi i jak chcecie więcej się o nas dowiedzieć, to możecie poszukać na Facebooku strony Theravada Łódź. I tam będą wszystkie informacje o tym, kiedy, gdzie i tak dalej. Także dzięki wielkie. Dziękuję. Dziękujemy. Sadu, sadu, sadu. Okej. Dziękujemy. Thank you. Dzięki. Trzymajcie się. Będą.